Dzień dobry w nowym odcinku i zapraszam Was na plaże takie mniej oczywiste. Zapraszam do oglądania, będzie na pewno pięknie. Panie Mietku, skąd Pan wiesz, że będzie na pewno pięknie? Ano wiem, bo już tam byłem. A tym razem muszę zobaczyć, czy coś się zmieniło. Dlaczego ja Wam mówię, że te plaże są niekoniecznie odwiedzane przez turystów? No bo widzicie, taka droga jest do przebycia albo z buta, no albo jak macie samochód, no to dojedziecie, ale no większość turystów przyjeżdża na Korfu czy do Sarandy, no i nie wypożycza tych samochodów, a czasami też i nawet nie wiedzą, że takie plaże tutaj istnieją, lub też zachwycają się urokami Ksamilu lub Sarandy. No, ale widzicie, że jest droga taka na samochód terenowy, no ale przecież, Panie Mietku, Pan golfem jedziesz, a jak golfem jedziesz, to dojedziesz. Chyba że nie. No to się okaże. Gdyby ktoś miał pomysł na wypożyczenie kampera, no mi właśnie teraz przyszedł. Nie wiedziałem, że w Albanii można takie rzeczy ogarnąć, przylecieć do... Trzeba pomyśleć, zobaczymy na ofertę. Sami też sprawdźcie. A co tam, Panie Mietku, jakie widoczki Pan zaserwujesz, co? No co? Czymś nas zaskoczysz? Nie wiem, czy Was zaskoczę, ale Wam pokażę. Ciekawe, jak on wyjedzie tym kamperem pod tę górę. Tam było w niektórych miejscach naprawdę stromo, a to ma napęd naprzód. No, może się kopać. Na tę plażę jeszcze dojedziemy, bo to trzeba przejechać przez tę górkę, a później jeszcze tam zejść taką, o tam, kładką w dół. Ale jeszcze tam pojedziemy. Cierpliwości, cierpliwości, moi drodzy. Póki co zajmiemy się plażą Kulebarda. Ona jest oddalona 10 minut samochodem od Ksamilu. Od centrum oczywiście Ksamilu. Dobra, schodzimy i patrzymy, co tam fajnego jest. Ile leżaczki kosztują? Takie informacje specjalnie dla Was. Stała się rzecz straszna. Widzicie to? Rozwaliłem drona.
Panie Mietku, toś pan zarobił. W takim pięknym miejscu stracić drona. Albo mi się zachciało na skałkę wychodzić, stamtąd zrobić fajne ujęcia, posiedzieć. A później zabrakło baterii, było trzeba szybko uciekać na brzeg. No i nie zauważyłem jakiegoś tam słupka drewnianego. Z dwojga złego dobre to, że mam materiał, drona też mam. No, ale trzeba się zastanawiać nad nowym sprzętem. Jeżeli wy to doceniacie i rozumiecie mój ból, jakim jest strata drona i brak pięknych ujęć, to bardzo was proszę, udostępnijcie ten materiał, bo jest z Albanii, a Albania jest popularna. Ale wydaje mi się, że tam są zawarte informacje, które mogą sprawić, że przygotujecie się lepiej do tej podróży. Bardzo proszę, udostępnijcie, wpiszcie komentarz, dajcie lajka, subskrypcję. To jest moja prośba, bo stał się nieprzyjemny incydent. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję. Ale jeszcze wam nie mówiłem o stracie, która była rano. Stratą tą jest mój sandał, który się rozwalił i teraz tak idę na czuja. Taką ścieżką schodzi się do tej plaży, a na końcu tej ścieżki powinny być schody, jak dobrze pamiętam, chyba że coś zmodernizowali, bo widzę tutaj, dojeżdżając na tę plażę, wybetonowali tą drogę. No ja myślę, że w ciągu pory takiej deszczowej, jesiennej, zimowej i wczesnowiosennej, no to mocno im tę drogę za każdym razem wymywało. No i stąd pewnie taka decyzja, żeby wybetonować i spokój. Powiem wam, ale tak pewnie te chłopaki, które tutaj pracują na tej plaży, codziennie tutaj przechodzą. No nie ma innej opcji. No, ewentualnie motoróweczką. I nie przyjdzie im do głowy, żeby gdzieś tu postawić jakiś śmietnik, bo tak przechodzę co kawałek jakiejś butelki. Ja sam mam kubeczek postawić w dwóch miejscach, choćby wychodząc na górkę, zebraliby to, a bardzo proszę, zebraliby to, czyściej by było. No i doszliśmy do kładki. I teraz, panie Mietku, tak, w jednej ręce masz pan kubek po soku, w drugiej ręce kamerę, a na nodze jeden klapek, który może się, obyś się pan nie schuczał z tego. Co powiecie? Warto tyle schodków przemierzyć, by dotrzeć do takich pięknych miejsc. Przy spokojniejszym morzu tam można za ten cypelik wejść. Dzisiaj jakieś wzburzone. Wiecie co? Wcale miło się po tych kamieniach nie chodzi.
Kurde, chciałbym wam tam dojść, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, bo tam widzę, że jest tak raz za razem, tak, o, tak jak widzicie. No to przecież wszystko będzie mokre, a to nie o to chodzi. Kąpielówek nie ma. Dobra, panie Mietku, okej, już pan jest polany. Idziemy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tam że tam idzie dojść. Mam nadzieję, że ujęcia wam się podobały. Ja mam gacie mokre. No tak. Ale warto było. Każdy rodzaj zwierząt już wam pokazywałem. I osła, i konia, i krowę. I co tam jeszcze było? No i jeszcze owce. Tym razem owce na drodze. No i nie przepuści chłopa, bo ona teraz będzie żarła trawę. Lubię ten klimacik. Przyjechałem na soczek. Jest koło drogi, zatrzymuję auto. No i tyle. Jakby ktoś tam zatrąbi, ktoś musi poczekać, następny przejedzie. Chce, to się zatrzymuje, a nie już bo zakaz zatrzymywania czy jakieś takie dziwne rzeczy. Spróbuję wypłacić kasę z bankomatu. Zobaczymy, czy będzie wrzeszczał o prowizję. Spróbujemy pierwsze w takiej żółtej maszynie. Zobaczcie, ile chcą za wyciągnięcie hajsu. 800 leków. Raiffeisen. Chyba ich pogrzało. Idziemy dalej zobaczyć, jak temat wygląda w innym bankomacie. Bank. Też 8 stówek. Ale trochę irytujące to jest, że w restauracjach nie wszędzie możesz zapłacić. Ja się im nie dziwię, no wystrzegają się tych kart jak mogą, jeśli chodzi o płatności, a w bankomatach kroją odpowiednio za wyciągnięcie hajsu. Poszedłem po radę do moich znajomych tutaj w Sarandzie w kwestii tego drona. No i idę do jakiegoś reparatora. Ciekawe, co on mi poradzi na to. Myślę, że nic, no ale... Bo tak już na moje oko to trzeba jedną nogę zamówić. Może jakoś się to da naprawić. Ale to... No, to trzeba na spokojnie rozebrać i zobaczyć, co tam można zrobić. No i tak myślałem, że to elektronik był taki... To nie był człowiek, wiecie, on tam reperował wszystko. Nie od takiej elektroniki, jak ja potrzebuję. No ale słuchajcie, zawsze ja cenię pomoc, którą lokalsi oferują, bo próbują pomóc, a nie, panie, nie wiem. Super, bardzo dziękuję za każdą pomoc. Autoszkole na Toyotkach uczą się tutaj jeździć. No, prawie by go przejechało. Ten taki rozgardiasz tutaj to jest spowodowane tym, że tutaj mamy targ. Ten targ jest no taki bardziej, bym powiedział, turystyczny. Nie dla... Być może też jakoś tak te ceny tu mają w jakimś momencie przystępne, ale głównie to tutaj jest targ dla turystów. Siedzą tutaj panie i ser, a to, a tamto, a siamto, a oliwki, a... No, tak to wygląda. I dużo piesków chodzi.
Tu jeden. Zaraz wam pokażę. Gdzież tam? Idzie. O, tam zasuwa następny. Ale jak widzicie, nie wyglądają na głodne. Żyją sobie tu wśród turystów i się dobrze mają. Otworzyły się również stoiska z rękodziełem. W zeszłym roku również coś takiego miało miejsce i nie wiem, czy oni tylko na jakiś okres to wystawiają. Myślę tutaj o tygodniu, dwóch, czy jest to na cały sezon letni. W tym odcinku bardzo wam dziękuję i do miłego zobaczenia w kolejnym, oczywiście z Albanii. Trzymajcie się. Hej.